Siemano poszukiwacze skarbów. W dzisiejszym odcinku jestem bez detektora, ale porozmawiamy właśnie o detektorystyce. Idę na moją ulubioną miejscówkę i rozłożę sobie hamak, żeby przychillować troszeczkę przed pracą i opowiedzieć Wam kilka ciekawych aspektów związanych z detektorystyką w Norwegii, toczką prawną oraz co można, czego nie można. U mnie zawsze coś musi się popsuć i właśnie przed chwilą popsuł się selfie stick do GoPro. Nie jest to żaden oryginał, no nieważne. Panie Żuku, wydaje mi się, że te drzewa będą odpowiednie, bo jest tu trochę cienia, jakby nie było, a na tamtej miejscówie nie będzie go w ogóle, a jest za gorąco. Jest duży odzew na kanale w temacie prawa do detektorystyki w Norwegii, więc postanowiłem nagrać ten odcinek. A mianowicie, czy używanie wykrywaczów metali w Norwegii jest legalne? Od razu odpowiem Wam na to pytanie. Tak, można poszukiwać wykrywaczem metali w Norwegii, lecz są pewne prawne regulacje w związku z tym. Za chwilę właśnie opowiem Wam troszeczkę na temat, co trzeba zrobić, żeby móc legalnie poszukiwać detektorem w kraju fiordów. Najważniejszą potrzebną rzeczą tutaj, oprócz detektora, jest pozwolenie. I to pozwolenie musi być wydane przez gminę, czyli komunę, lub osobę prywatną, jeśli poszukujemy na prywatnym polu. Wiadomo również, że Norwegia jest troszkę bardziej liberalnym krajem niż Polska i poszukiwania tutaj w miejscach takich, które nie są miejscami historycznymi oraz prawnie chronionymi, czyli wszelakie plaże, parki, jakieś miejsce takie wyjściowe, które nie mają zabytków chronionych, o których możecie znaleźć bardzo dużo na stronie kulturminnesok.no. Wszystkie linki podepnę do tego filmu. W takich miejscach po prostu poszukiwanie jest jak najbardziej legalne i możecie śmiało wychodzić z detektorami, nie narażając się na żadne problemy. Oczywiście, że zawsze może się ktoś znaleźć, kto zwróci Wam uwagę, ale tego powinniście już się nauczyć, chodząc gdziekolwiek w Polsce czy gdziekolwiek. Zawsze znajdą się ludzie, którzy chcieliby nas przegnać, bo nie wiedzą, kim jesteśmy, prawda? Tego nie zmienimy, czy chcemy, czy nie, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że podstawy prawa mówią o tym, że w miejscach, które są chronione jako zabytki dziedzictwa kulturowego, na ich terenie lub w ich obszarze nie można pod żadnym pozorem kopać i grozi to wysoką grzywną, a nawet więzieniem norweskim. Lecz poza miejscami automatycznie chronionymi kopanie jest dozwolone, chyba że jest to teren prywatny. No to wiadomo, że trzeba posiadać zgodę od właściciela ziemi, którą musicie napisać najprawdopodobniej po norwesku. On musi to podpisać, czyli gdzieś tam z jednej strony najlepiej chodzić od drzwi do drzwi. Można zawsze za to rzucić jakąś polską flaszkę, jeśli się zgodzi. Nie dawajcie oczywiście tego wcześniej, bo wiadomo, w tym kraju jest prohibicja na alkohol i ludzie piliby, a wy byście nie kopali, bo oni by zasypiali bardzo szybko. A jeśli chodzi o pozwolenia gminne, to też trzeba wysłać najlepiej e-maila do sekretariatu, to już w zależności od gminy. Nie każda gmina ma
podobne. Ja tutaj jestem na północy, więc oni tu totalnie... Ja wysłałem kilka e-maili do gminy i oni nawet nie raczyli na nie odpisać, więc jest tak, a nie inaczej, a za to na południu Norwegii jest to bardziej w takim trybie, jest to bardziej normalne, oczywiście jest więcej detektorystów. Oczywiście tutaj ważną kwestią też jest etyka detektorystyczna, bo ludzie rządzący i mieszkający w Norwegii są bardzo uczuleni na wszelakie niszczenie natury oraz, nie wiem, zaśmiecanie, wiele różnych aspektów, które wiążą się z naturą, więc musimy uważać na pewno, żeby nie niszczyć jakichś roślin. Nie możemy kopać wtedy, kiedy to wszystko rośnie i tak dalej. Uważać na dzikie zwierzęta, nie przepłaszać ptaków w okresie lęgowym. Takie minimalne sprawy powodują to, że to hobby zaczyna być trudne, ale nikt nie ma problemów tutaj, jeśli chcesz biwakować, a jeśli biwakujesz, zachowujesz się spokojnie, jest wszystko ok, każdy ma tu swój kawałek lasu, tak jakby dla siebie, żeby móc samotnie spędzić choćby parę godzin, chillując, tak jak ja teraz na przykład. Nikt mi tu nie przeszkadza i tu też są miejsca do kopania, więc w każdym momencie, gdybym chciał, wychodziły tutaj monety, już tu kopałem. Tutaj wyszedł ten pozłacany zegarek. Czyli takie krótkie podsumowanie. Kopanie w Norwegii jest legalne, jeśli macie pozwolenie. Jeśli kopiecie na terenie prywatnym, musicie mieć to pozwolenie. Jeśli kopiecie na terenie gminnym, to jest w zależności od gminy. Gminy bardzo często i bez problemów dają pozwolenia na dane tereny, a niektóre gminy, tak jak tutaj moja, po prostu nawet nie odpisują na e-maile, bo jest tu społeczne zaufanie na tak wysokim poziomie, że ci ludzie wiedzą, że ja wiem, co robię. Ja nie przychodzę tutaj zakopywać śmieci czy coś w tym stylu. Ja bardziej czyszczę to miejsce od tych śmieci i je stąd zabieram. Na pewno bardzo fajną opcją, do której też podeślę Wam linka, jest zdanie chociażby certyfikatu, zapisanie się do jakichś grup detektorystycznych na terenie Norwegii. Wiadomo, jeśli mieszkasz w Norwegii albo przebywasz tu przez dłuższy czas, fajnie zawsze mieć jakichś ludzi, którzy myślą podobnie do Ciebie, że możesz spotkać się z nimi. Bardzo dużo takich stowarzyszeń ma zgody, na których można kopać więcej osób, prawda? Wtedy to już jest całkowicie legalne. Przynależenie do takiego stowarzyszenia nie jest drogie, z reguły to jest 200-300 koron rocznie, więc naprawdę to nie są duże pieniądze. A na pewno ułatwia to legalizację Waszego hobby w tym kraju. Więc teraz drugie takie podsumowanie z aspektu outdooru i natury. Nie zostawiamy śmieci, dbamy o przyrodę, nie niszczymy roślin, staramy się nie płoszyć zwierząt. Wiadomo, że dzikie zwierzęta, one widzą nas, a po większości czasu my nie widzimy ich, dopóki nie podejdziemy bliżej, więc niektórych takich nie da się ominąć, ale też wystarczy słuchać. W okresie godowym, na przykład tutaj jest bardzo dużo pardw, no takie małe kuropatwy, i one tutaj po okresie zimowym mają ten okres godowy, są wtedy pod ochroną, je słychać wszędzie, one wydają bardzo dużo dźwięku, więc po prostu najlepiej omijać te tereny, gdzie one są i nie płoszyć ich z ich naturalnego środowiska. Pamiętajcie, że w lesie to my jesteśmy gośćmi. Więc jeśli dałeś radę przynieść 4 pełne browary do lasu, to wynieś 4 puste puszki. Również nie kradnij. Pamiętajcie o tym, że tutaj dużo różnych miejsc jest typowo udostępnionych dla turystów. Jest jakieś tam zaopatrzenie. Starajcie się przynosić zawsze swoje rzeczy, żebyście nie mieli problemu, że choćby ktoś was oskarżył o coś, że coś zabraliście, więc jeśli macie swoje rzeczy, nie używacie tych, które zostały pozostawione.
A te rzeczy, które zostały pozostawione w danym miejscu, w różnych domkach biwakowych i tak dalej, oczywiście, że możecie je użyć, ale nie zabierajcie ich stamtąd, zostawcie je dla kolejnych osób. Pamiętajcie również, że wszystkie przedmioty starsze niż 100 lat powinny zostać zgłoszone. Jeśli takie coś znajdziecie, powinny zostać zgłoszone do lokalnych władz i one wtedy decydują, co tak naprawdę dalej z nimi robić. I również jeśli znajdziecie taki artefakt, to musicie zaprzestać kopania w danym miejscu i jak najszybciej zgłosić to do odpowiednich władz. Pamiętajcie też o takim jednym aspekcie, o którym właśnie przypomniałem sobie wczoraj. Po tym skasowanym wideo z dnia wcześniejszego wyszedłem z takim niesmakiem i czułem się tak, jakbym się zmuszał do tego, żeby znaleźć coś, żeby nakręcić wam jakiś fajny materiał, żeby coś z tego było, ale tak naprawdę nie, to jest totalna głupota. Jeśli wychodzicie na poszukiwania, to przede wszystkim dlatego, żeby spędzić super czas na zewnątrz, pooddychać świeżym powietrzem, oderwać się troszeczkę od pracy i od dnia codziennego, odpocząć psychicznie, niekoniecznie fizycznie, bo kopanie to też dość ciężka praca, ale żeby odpocząć psychicznie, a to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Te dodatkowe fanty, które znajdujemy, są super, fajnie jak są, ale jak ich nie ma, to i tak ten czas spędzony na zewnątrz powinien być dla nas najważniejszy, a nie samo bogactwo materialne, które można znaleźć podczas poszukiwań. Ostatnimi czasy nie chciałem zmuszać się do kopania złota, bo stwierdziłem, że detektor pochłonął mnie bez końca i nie mam czasu już na szukanie złota. A właśnie mam czas. Jak będę chciał, to poleżę sobie w hamaku, jak będę chciał, to poszukam sobie złota. Na detektor też jest miejsce i czas. Nie musi on być codziennie, prawda? Bo nie dość, że sam siebie zanudzę, to jeszcze was przy okazji. Więc pamiętajcie, nic na siłę. Powoli, ale do celu. Najważniejsza jest sukcesywna praca nad tym, żeby po prostu dobrze spędzić czas na zewnątrz. Niepotrzebne są żadne grube pieniądze, naprawdę. A teraz na zdrowie. Arktyczna woda. Nie no, oczywiście żartowałem. Nie jest nawet wypita do końca, więc nie wyrzucamy wody, a co dopiero pustych opakowań. Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, pytania, czy uważacie, że o czymś zapomniałem, śmiało piszcie w komentarzach. Będziemy razem rozpatrywać wszystkie jakieś tematy. Przyda się to dla nas, dla całego grona detektorystów w Norwegii, dla wszystkich początkujących oraz dla wszystkich wytrwałych. Mamy również grupę na Facebooku, którą też podlinkuję i mam nadzieję, że będziecie mogli śmiało do niej dołączać i zobaczycie, jakie fajne fanty znajdują detektoryści w Norwegii. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie. A teraz zamykam się na chwilę w hamaku i przychilluję.